Witam na kanale Airsoft Next. Ja jestem Gajos i zapraszam na materiał skierowany do każdego, który chce zacząć zabawę Airsoft, a dokładniej wszystko to, co powinieneś wiedzieć przed uruchomieniem swojej pierwszej repliki. Zapraszam. Na początku chciałbym zaznaczyć, że odcinek jest dla osób początkujących. Będzie tutaj zawarta podstawowa wiedza odnośnie użytkowania i bezpieczeństwa przy replice, przy pierwszym uruchomieniu. I mam nadzieję, że w ten sposób uchronię kogoś przed niejasnościami bądź ewentualnymi wypadkami z repliką. A więc mamy replikę. W tym przypadku posłużymy się repliką firmy Cyma, model CM041SD High Speed. Gdy otrzymasz swoją replikę, przyjdzie ona w pudełeczku. Pierwsze, co powinieneś sprawdzić, to, czy replika przyszła do Ciebie bezpiecznie, cała i nieuszkodzona. Czasami się zdarza, że replika może być podczas transportu uderzona i będzie jakiś element uszkodzony. Mogą być to na przykład elementy wystające z body. W tym wypadku mogłoby to być na przykład uchwyt węplujący do ucha, zaczepienia, ale tak to akurat ta replika jest zapakowana bardzo dobrze. Mogą również wystąpić w innych replikach, w innych modelach, na przykład w modelach M4 bądź HK mogą być uszkodzone przycisk dosyłacza zamka. Czasami mogą być uszkodzone kolby, więc musicie na to zwrócić uwagę. No dobrze, ale zróbmy tak. Kolejną rzeczą, jaką powinieneś zrobić, to wiem, często ciężko to zrozumieć dla niektórych, ale dobrze jest wpierw przeczytać instrukcję, czyli przysłowiowe RTFM. Często producenci bardzo ładnie opisują swoje repliki w sposób obrazkowy i można dowiedzieć się dużo podstawowej wiedzy, którą ja postaram się też przedstawić tutaj, plus jeszcze inne rzeczy, na temat swojej repliki, którą właśnie kupiliście. I naprawdę zalecam, spróbujcie zanim nawet uruchomicie replikę, podepniecie baterię, sprawdzić co i jak, bo mogą być repliki, które będą wymagały dodatkowych czynności, by uruchomić replikę, której Wy, jeżeli pominiecie, możecie uszkodzić replikę. Kolejnym etapem będzie znalezienie w Waszej replice miejsca na baterię. Zależnie od modelu producenta, miejsce na baterię może znajdować się w różnych miejscach. Tak jak w tej replice może znajdować się w chwycie przednim, mogą również być repliki, które posiadają kolbę z miejscem na baterię. W innych replikach może być zbyt mało miejsca, żeby zmieścić baterię z przodu bądź z tyłu i będą one wtedy chowały się do specjalnych puszek bądź chwytów przednich. Jeżeli razem w zestawie dostaliście baterię oraz ładowarkę, możecie spróbować podłączyć baterię do repliki i sprawdzić, czy ma trochę energii w sobie. Jeżeli nie, to tak jak ja polecam razem z repliką kupić sobie baterię LiPo i na niej sprawdzać, gdyż podejrzewam, że na bateriach LiPo będziecie używać swoich replik. Przechodząc dalej. W tej replice musimy zdjąć tłumik, wyciągnąć dwa zaczepy z boku oraz zsunąć chwyt do przodu. W ten sposób odsłoni nam się miejsce na baterię. W tym miejscu możecie zwrócić uwagę, czy wtyczki są poprawnie założone, czy wpinając baterię w odpowiedni sposób będą kable wpięte czerwone do czerwonego, czarny do czarnego. Zanim podepniecie baterię do repliki, bardzo radzę założyć okulary. Spytacie się mnie, dlaczego mam zakładać okulary, skoro jeszcze nie ma magazynka ani kulek podpiętych, tylko baterię. Otóż może zdarzyć się tak, że replika, mimo że do Was przyszła i może była przestrzeliwana, może się okazać, że będzie miała spięcie elektryczne i zaraz po podłączeniu baterii do repliki nastąpi strzał. I jeżeli będzie to strzał suchy, to będzie ok, nic się nie stanie. Ale jeżeli się okaże, że ktoś zostawił na przestrzelaniu w sklepie kulkę w komorze, to nastąpi niekontrolowany strzał i możecie coś uszkodzić sobie w domu. Na przykład telewizor, okulary, wzrok, kolegę, brata, siostrę, którzy będą obok Ciebie. Więc warto założyć okulary, okulary nie szkodzą.
Ja polecam przed pierwszym uruchomieniem repliki, przed podłączeniem, skierować lufę w bezpiecznym miejscu i położyć kawałek szmatki na wylocie lufy, tak żeby dla własnego bezpieczeństwa, jeżeli będzie jakaś kulka, strzeliła ona w materiał i nie uszkodziła niczego nam w domu. A więc przejdziemy do podłączenia. I w tym momencie bezpiecznie możemy ustawić ogień pojedynczy i strzelić kilka razy. I w tym momencie wiemy, że replika nie ma żadnych kulek i jest relatywnie bezpieczna. Możemy sobie sprawdzić ogień ciągły i pojedynczy. I teraz w kolejności odwrotnej możemy schować naszą baterię do środka, układając ładnie kable. I zakładając z powrotem tłumik. W ten oto sposób mamy gotową replikę do strzelania. Kolejnym krokiem będzie załadowanie magazynka. W tym przypadku mamy do czynienia z magazynkiem typu midcap. Midcapa ładujemy za pomocą tak zwanego BB loadera. BB loader za każdym pociągnięciem, wciśnięciem załaduje nam 4 kulki do magazynka. Wsypujemy kulki od góry. Dociskamy ładnie końcówkę i rozpoczynamy ładowanie. Magazynki typu midcap lub lowcap, które używamy razem ze taką strzykawką, ładujemy do oporu. Innym rodzajem magazynka, który możecie dostać razem ze swoją repliką, może być magazynek typu highcap. Różni się tym, iż jest on wsypowy. Jest miejsce, gdzie wsypuje się kulki, po czym nakręca się zębatkę sprężynową od spodu, nakręcając nam kulki, które będą nam podawać. Po zasypaniu podkręcamy magazynek od spodu, aż do pojawienia się kulek i teraz nakręcamy aż do momentu, gdy usłyszymy klikanie. Teraz to klikanie informuje nas, że sprężyna jest nakręcona w pełni i mechanizm w środku będzie sam podawał sobie kulki z komory, do których wsypywaliśmy kulki. A więc mając gotową replikę, możemy podpiąć magazynek, ustawić ogień pojedynczy i jesteśmy gotowi do strzelania. Jaki tryb auto. A więc po zakończonym strzelaniu należy wpierw wyjąć magazynek, strzelić kilkukrotnie na ogniu pojedynczym. W ten sposób będziemy mieć pewność, że nie została żadna kulka w środku. Po czym odpiąć baterię. I z powrotem skompletować front. Po wymontowaniu baterii i skompletowaniu możemy zająć się rozładowaniem magazynków.
To wszystko w tym odcinku. Mam nadzieję, że jeżeli zaczynasz zabawę w Airsoft, to te informacje, które tu podałem, będą dla Ciebie przydatne i uchronią Cię przed nieszczęściami. I pozwolą efektywnie korzystać z Twojej repliki. Jeżeli spodobał Ci się ten materiał, proszę zostaw subskrypcję, dzwoneczek i łapkę w górę. Cześć!